Siemanko. Na samym początku bardzo dziękuję Odkryj Auto za to, że mi dali samochód do Polski, w Polsce, żeby jeździć. Jesteśmy właśnie z Dawidem. Siema. Dawid jak skromnie spakował na 2 tygodnie. O, tam parę rzeczy działają. No, takie tam najpotrzebniejsze. Lecimy właśnie do Hiszpanii. Mamy lot z Łodzi. W ogóle jestem pierwszy raz w życiu w Łodzi na lotnisku. Nigdy tu nie byłem. Lecimy do Alicante. Później jedziemy do Benidorm trenować. Przygotować się do walki. Ogłoszenie walki już jutro. Tak, bo zobaczycie tego vloga we wtorek. Także ogłoszenie walki już jutro. Czekajcie, będzie naprawdę... No, dużo osób będzie zaskoczonych, myślę, ale dużo osób też będzie szczęśliwych, bo jest bardzo sportowa walka z dobrym przeciwnikiem. Także będzie naprawdę fajnie. W małych rękawicach. I to w malutkich rękawicach będzie. Mordobicie. No, zdradzę Wam tylko tyle, że to będzie K1 w małych rękawicach, czyli to będzie taka mocna bitka. No, także trzeba jechać i się mocno szykować. A Hiszpania jest bardzo dobrym miejscem, bo nie dość, że jest ładnie, fajnie, przyjemnie, to jeszcze mogę tam nagrywać no i w ogóle wolę być tam, szczerze mówiąc. Dobra, wbijamy na lotnisko. Patrzcie to, jaka petarda siedzi. No cóż. Nie no, konkretne są. Pracuję na takie nóżki. A jak? Ciężki trening widać. No. Zgadzam się w tych słowach w sumie w 100%. Nawet najdalsza podróż zaczyna się od pierwszego kroku. I dobrej kawy. Bardziej się chce. Ale taka jest prawda. Ludzie mówią, że chcieliby podróżować, a się boją. Pierwszy krok trzeba postawić, później już z górki. Jakby ktoś się zastanawiał, ile samolotów stoi na lotnisku w Łodzi? Sporo jest dzisiaj. No. Jeden. Czekajcie, liczymy dalej. O, tylko jeden. A zaraz jak odleci, to nie będzie żadnego. To jest duże lotnisko. Słyszałem, że jedno z większych w Polsce. No, tak, no. Bardziej taki, to jest O, drugi wylądował, ale to awionetka mała. A nie, Startuje, czyli dalej. dalej. Wylądowała i startowała od razu. Czyli Nie. zobaczyła, gdzie wylądowała i startowała dalej. Zawijamy się. Mayday. Mniej więcej tak to wyglądało. To jest chyba ten największy port lotniczy, co mieli taki międzykontynentalny zrobić. Tamten był w Radomiu. Aha, okej. Miał być. Bardzo podobnie. No. Tutaj mogliby go trochę rozbudować i by też miał potencjał, mi się wydaje. O kurde. Powiem tak, po indyjsku. O. Startujemy. Kolejny przystanek Alicante. No i jesteśmy w Alicante. Jest, tak. Jeju, jedno dziecko to normalnie jakby go zabijali. Straszne. Przespałeś cały lot w ogóle? Tak, ja spałem cały czas. A mnie taki kacor złapał w tym momencie. Ja pierdolę, już Dawid- nie wiedziałem co łykać. Dawid co zrobił fast start lekki wczoraj przed wylotem i no niestety. Niektórzy spali, niektórzy mieli kaca. Najgorzej właśnie tak do samolotu z takim kacorem wjechać. Tak, ale Nigdzie nie uciekniesz, nikt ci nie pomoże. Tak, a Dawid leci tu jako moje wsparcie, będziemy trenować i o to chodzi. Mój personal trainer. Widzieliście? Mordo, ja ci Jest- jeszcze pokażę parę ruchów. Jest Zobacz, po 2 obozach Nag Muay Camp w Tajlandii. 2,5. Dwóch- Jeden jeszcze... Tak? Był jeszcze był? Tak, mordo, No 2 i 1/5 chyba. No dobra, no tak. Ale był. 1,5, tak. Jakby pytać na ilu był, nie na całych, to na 3 dam. No. Bo był. To jest najważniejsze. O, trzeba uważać. O, będzie na treningach trzeba podnosić teraz. Przyjechał już po nas busik z Odkryj Auto. Bo nie wiem, czy wiecie, ale tutaj na przykład w Alicante też mają swoją wypożyczalnię. Będzie dodatkowo też w Maladze niedługo, jeszcze w jakichś innych tych miastach. Ale w Alicante już macie, jeśli byście chcieli na lotnisku. No i wjeżdżamy do Benidormu. Jakie piękne mamy autko, to wam zaraz pokażemy, ale właśnie dojechaliśmy do naszej dzielnicy. Mieszkamy w tak świetnym miejscu, zaraz przy morzu, na angielskiej dzielnicy. Mieszkanko na 21 piętrze. Tutaj cyk, cyk. Tutaj łazienka, tu miesza z tym.
sypialnia. No i tutaj mamy taki pokoik dodatkowy z telewizorem, z Dawidem. Pokój się dokładnie. No i z takim widoczkiem. Ale niesamowicie. Zachwycony tym mieszkaniem, jak nam się udało. Fajnie. Tutaj na dole mamy basen. Nie wiem, czy zobaczycie, tak, to jest nasz basen. Ale to zaraz tam wyjdziemy. Będziemy się właśnie przejść gdzieś, żeby tu popatrzeć. Pokażę wam, co tutaj mamy. Piękne palmy. O, i tutaj leżaczki, basenik. Jest tak gorąco, że sobie nawet nie wyobrażacie. O, tam kolejny 35 stopni w cieniu. Słońce ponad 4 dychy. Dobra, tam jeszcze kort tenisowy z boku mamy. Tak mamy u nas przed apartamentem. Nasza piękna BMK od Odkryj Auto. Naprawdę zadbali o mnie bardzo. W Cabrio BMW 4. Później wam pokażę, jak bez dachu pięknie wygląda. No jak angielska dzielnica. Ale myślę, że wieczorami tu będzie dużo więcej do pokazywania. Ale jeszcze dromangole. Od razu widać, na jak jesteśmy w dzielnicy, a wieczorami co się tu będzie działo pewnie. To jest chyba naród, który najbardziej nie potrafi się zachować na świecie. W każdą stronę co się idzie, coś się dzieje, także wieczór będzie bardzo ciekawy tutaj. Tutaj to każda ulica się pewnie bawi. No. A wakacje się zaczęły, także jest idealnie. Powiem wam, że dużo lepiej mi się trenuje właśnie w takich miejscach, gdzie jest fajna pogoda, między treningami można się zrelaksować. Nie wiem, iść na plażę, bo ja niekoniecznie chodzę na plażę, ale chociaż pewnie tutaj z Dawidem będziemy chodzić. Ale nawet rano przyjść sobie pobiegać. No jest elegancki deptaczek tutaj. Jest dobrze, naprawdę jest dobrze. Turysta z Polski. A jak? Palnika nie wrzało za bardzo. No może ludzi teraz nie ma za wiele. Jest po prostu za gorąco i ludzie są pochowani. Dobra, cofam to. Myśleliśmy po prostu przez prywatną chyba plażę jakąś, gdzie można było tylko wynająć parasole, a tam dalej to ludzi jak mrówek. Tutaj macie ceny, jakie są za leżaki, za parasole. To tanie nie jest. 2 leżaki i parasol 18 euro trzeba dać. No właśnie lecimy z Dawidem, czyli moim personalnym trenerem. Tak jest. Na pierwszy trening, znaczy ja będę trenował. Dawid będzie podpatrywał tak z boku, wiecie. Będę blisko, będę dawał wskazówki, będę Tak. mówił, gdzie prawa, lewa, uważaj. Tak, jak ręka upadnie albo coś, żeby... Dawid na razie będzie patrzył na moje błędy Tak. i z dnia na dzień będzie wyciągał coraz więcej ich, żeby mi mówić, co mam poprawiać. Dokładnie. I tak to wygląda, wiecie jak jest. Wskazówki, takie tam. Tak. Nie wszystko naraz. Nie mogę od razu z nim trenować, bo to nawet nie wypada, żeby od razu z coachem na pierwszym treningu trenować. No i tu jest salka w środku. Boxing Club. Nazywa się ogólnie Vista Gym.
Pięknie, mamy holenderską grupę. Naprawdę fajne, mocne sparingi. Trening fajny. Super jest, naprawdę. Zrobię tu bardzo dobrą robotę, na pewno. Ale tak jest ciężko oddychać. Wiecie, pierwszy dzień jak przyjechałem do takiej temperatury, naprawdę jest ciężko. Ale dzień za dniem będzie lepiej. Piękny trening. Widzę, że tu na górze tam jeszcze siłownia taka wielka. Tak, fajna? Pójdziemy zobaczyć. O, nie ubieram się nawet, bo jestem po prysznicu, a cały spocony dalej. Jest 23, jesteśmy po kolacji. Idziemy się przejść, zobaczyć jak to wygląda, ale dzisiaj totalnie na spokojnie. Bo trzeba o 7 wstać i iść biegać. Jutro mam zamiar zrobić 3 treningi, czyli bieganie, później trening siłowni, później Muay Thai ze sparingami, znaczy K1 ze sparingami i zobaczymy. Mam nadzieję, że się uda. Patrz, Shamrock, mój przemuś. Irish Pub. Idziemy zobaczyć teraz na taką bardziej rozrywkową dzielnicę. Teraz zobaczymy, czy się coś dzieje, bo dzisiaj poniedziałek tak naprawdę, chociaż też są wakacje, to powinno być wszędzie dobrze, ale i tak wiadomo, że w weekendy i tak zawsze jest najlepiej. Powiem wam, że no tu naprawdę w nocy musi być mocno. Jak jest 23, to większość z nich już tak narąbana. Podciągają nosami. Normalna akcja. Wakacje mają. O! Rocky. O, tam chłopaki już mają dość, widzę. Tutaj dużo osób też przyjeżdża sobie kawalerskie robić, panieńskie. Ale bardzo mi to tutaj przypomina Magalów na Majorce. Ale to pewnie dlatego, że tylu Anglików tutaj jest. O, ale w środku w dyskotece full. No tutaj już jest full. O, tutaj chyba starsze towarzystwo, bo fury zaparkowane przed wejściem. Dobrze się zaparkowali, co? Nawet jeden z żoną przyjechał. No. A tu jest jakiś show. A no tak, no. Tutaj też dalej jest jakieś show. Top show. Sticky Mickey. Sticky Mickey, to już pachnie jakimś mango sticky rice. Tu też całkiem. No ten Benidorm to typowo imprezowe miejsce, ale teraz wam pokazujemy i tak tą angielską stronę, gdzie tu głównie właśnie Brytyjczycy przyjeżdżają. Czyli jest chamstwo, pijactwo i masakra. Później wam pokażemy w innym, może w drugim odcinku, tą inną stronę jeszcze. Czyli tam, gdzie bardziej są Hiszpanie. Normalnie podświetlone wszystko jak w Las Vegas. Fajnie. A, no tu nawet typowo amerykańsko. Byki tam lecą. No i co mogę powiedzieć, jak moje pierwsze wrażenie z Benidorm? No, jak? So. Ojej. Byłem po hindusku. Ale to jesteśmy na angielszczyźnie, tak? No właśnie- Daj szansę Benidormowi. Właśnie mówiłem przed chwilą, że jeszcze pokażemy w innym odcinku tą drugą stronę, która jest hiszpańska tak bardziej, Tutaj na drodze. że bo tutaj to jest no chamstwo i patologia Sama i nie ma co gadać, no. Ale wiecie, no, jak ktoś przyjeżdża się typowo bawić, no to jest znakomite miejsce, bo co jak co, ale Anglicy to się bawią długo. No, ale taki klimat, no wiesz, taki no nie... Jakieś są tak, też techno, imprezki, ale to trzeba gdzieś indziej. Trzeba by było się upić. Na Wtedy, stronach. jakbyśmy się upili, to wtedy byśmy wam pokazali troszkę inaczej, no ale ja niestety na razie nie mogę. No. Tam ewentualnie Dawid się upije i będzie opowiadał. Nie, ja też nie mam ochoty. Nie no, dzisiaj to... Dobrze wszystkim. Tak, A sobota na Ibizie pewnie będzie odpalenie. tak. Weekend zobaczycie odcinek z Ibizy. Akurat wybieramy się na weekend.
Ja na trzeźwo, Dawid nie? Trochę zespoilerowałem. No, przypadkowo tak, no ale dobra, to zobaczycie i tak. No. Jesteśmy już tak blisko, że szkoda nie odwiedzić. No i wszędzie dookoła sportsbary. UFC teraz jest? Na żywo to jest? Nie, to było weekend. Moreno walczył? Walczył, no. Jak nie wiedziałem, że Moreno walczył? Przegrał. Przegrał? Ten drugi wygrał pas. No już do chaty dzień za nami. Pamiętajcie, że eleganckie koszuleczki są Extreme Hobby i elegancki Dawid. Albo trochę mniej elegancki. Ty, jest mnie dwóch. Patrz, Piotrek i Paweł. Paweł, cześć Paweł. Cześć Piotrek. Cześć Morno. Do spania i rano bieganko. Pierwszy dzień skończony. Bardzo dobrze. Ja nie biegam. Dawid będzie spał, a ja będę biegał. Nie robię. Tak. Już po pierwszym treningu, 7 rano, bieganko było. Teraz jedziemy na trening drugi. Teraz czas na siłę, a wieczorem jeszcze będzie boks, jednak a nie Muay Thai. Chciałem wam pokazać, jak ładnie Odkryj Auto o mnie i o Dawida zadbało. Musicie wiedzieć o tym, że oni właśnie tutaj też w Alicante mają wypożyczalnię. Nie wiem, czy mówiłem to wcześniej, czy nie, ale warto skorzystać, jak jesteście na wakacjach, wspierać polską markę. Powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się tym jeździ. O, Dawid. Dzięki, Morno. Dawid Bangtao. Trening numer 2 skończony. Widać, że dobry. Vista Gym. Naprawdę jest tu świetnie. Pokażę wam, jak to wygląda. Tutaj na zewnątrz tylko takie miejsce, gdzie sobie zrobiłem jakąś dobitkę. Tam w środku jest trochę takie ciężary, ale trochę wam pokażę. Bo nie mamy piękny widok. Tam przed nami jest morze, ale niestety nie widać go. Nie wiem, czy jest taki smog, czy co. To sobie można elegancko pojeździć. No i taka siłownia. Ogólnie super klimacik. A tutaj jest chłop, który naprawdę... No to nie ma co gadać. No. Poznajecie? To jest ten sam, co na zdjęciu. Tylko trochę zrzuciłem wagi. Trochę cardio więcej Za dużo. i mniej solarium. Za dużo kardio. Tak. Po bardzo aktywnym początku... Oho, widzę, że się trzeba posmarować. Jeszcze raz. Po bardzo aktywnym poranku. Po 2 treningach już zrobionych. Jeszcze później trzeci, tak jak mówiłem. Czas troszkę pozwiedzać. Znaczy najpierw pójdziemy na kawkę, żeby trochę się doładować energią. Z jakimś ładnym widoczkiem. A później jedziemy coś dalej zobaczyć. W tym odcinku pokażę wam tą angielską stronę. W kolejnym odcinku, który będzie prawdopodobnie w weekend dopiero, bo teraz jeszcze po drodze będą inne, będzie ta druga strona, to bardziej hiszpańska i tam Dawid mówi, że tam jest zdecydowanie ładniej, w co mu wierzę, bo tutaj jest tak fajnie, ogólnie jest super, nie mogę nic narzekać, bo Benidorm jest piękny, no ale wiecie, jak woda jest taka sobie na tej plaży, ogólnie wszystko jest fajnie dookoła, tylko Angole, no. Dzisiaj rano jak poszedłem biegać, to przy plaży to więcej było takich najebusów jeszcze, co dalej imprezowali, Darli, Mryje i tak dalej, no. Wszędzie. Ja rozumiem, że każdy jest na wakacjach, oczywiście, że tak. No ale jakbym miał wybierać drugi raz, to bym wybrał raczej tą drugą stronę Benidormu. To tutaj wziąłem całkiem trochę nieświadomie, bo na Airbnb poszukałem czegoś i tak wyskoczyło. No ale co? Będzie zabawnie. To najważniejsze. Ale powiem, że to była naprawdę dobra decyzja, że przyjechałem tutaj na ten obóz sportowy, który sobie zrobił właśnie, nie taki typowy, ale że tutaj będę trenował, bo trenować będę typowo z Holendrami, a oni mają naprawdę tak solidne K1, taką stójkę mają, zresztą wczoraj na treningu już widziałem. Kondycja się zrobi dobrą i wagę się będzie zrzucało dobrze przy takiej temperaturze, a to też jest bardzo ważne. Będzie później łatwiej. Kawka wypita, idziemy teraz tam na koniec, gdzie są te budynki.
troszkę polatać. Jest taki ogień, ludzie wszyscy pochowani w domach. Nie ma się wcale co dziwić. Ale mamy robotę, trzeba jechać coś nagrać i wam pokazać. Gdzie będziemy jechać? Do jakiej miejscowości? Albir, tam, Albir. tam gdzie mieszkałem. A, no to idziemy zaraz do Albir. Dobra, Dawidzie, przyjechaliśmy? Albir, to jest Albir. moje miasto. Tak, Dawid tutaj mieszkał pół roku. Także zobaczymy, co mi pokaże ciekawego. Tutaj ogólnie plaża jest kamienista. Dobra na masaż tu. Tak, zdecydowanie. Tutaj jest zdecydowanie spokojniej niż w Benidorm, gdzie mieszkamy przy angielskiej dzielnicy. W sumie angielskiej części. No jest bardzo, bardzo dużo. No i takie kamyczki są na plaży. Nie cierpię tego osobiście. Zdecydowanie wolę piasek. Jak będziecie oglądać ten filmik, to albo już wiecie, kiedy walczę, gdzie, może z kim, a jak nie wiecie, to się dowiecie za parę godzin. Także śledźcie mojego Instagrama. Tutaj macie podane. Tu idziemy zjeść? Tak. No dobra. Śledźcie Instagrama, będzie tam wszystko ogłoszone. Myślę, że dla wielu nie będzie to zaskoczeniem. Dla innych może być. Ale fajnie, bo jest naprawdę fajna sportowa walka. A o to chodzi. Będzie niezłe show. Znaczy show. I bitka. Naprawdę bardzo fajna bitka. Kurde, próbowałem tu dolecieć do takiej latarni, ale za dużo trochę wcześniej tam, bo latałem w Benidormie i niestety bateria. Ale spokojnie, bo w tych rejonach jeszcze będziemy, bo ogólnie z Hiszpanii, z tych tutaj rejonów właśnie Costa Blanki chcę zrobić jakieś 5 odcinków, żebyście zobaczyli te takie miasteczka, które tutaj są. Chyba są naprawdę piękne. W ogóle dla mnie Hiszpania to jest piękne miejsce, piękny kraj i jeśli bym miał kiedykolwiek mieszkać w Europie, czego nie zakładam, ale życie jest nieprzewidywalne, wszystko może się wydarzyć, to myślę, że byłaby to Hiszpania. Właśnie. Zdecydowanie. Zaczynamy właśnie trening boksu. 40 minut za nami. Powiem wam, że przy tej temperaturze odzwyczaiłem się trochę. Dawno nie trenowałem w takim cieple, a jest naprawdę piekło. Trzecia przechadzka przy plaży po deptaku. Ludzi jest tyle, że to w dzień by tyle nie było. No, w dzień to w ogóle była 1/10 tego. A my... Chodzą właśnie w nocy, bo w dzień zaczyna. No w dzień jest tak gorąco, że to w ogóle nie jest przyjemne tutaj łazić. Także się wcale nie dziwię. Tak, sklepy są do 10, 11 otwarte normalnie. Tutaj restauracje, do której są otwarte tutaj? Tak, druga, A, no to petarda. Jak do drugiej, no to super. a imprezki, no to wiadomo. No to... Imprezki to są 24 na dobę. No. Dzisiaj rano biegałem, pełno ludzi tutaj, takich jeszcze niedopitych. Później szliśmy o 10 na trening, to już siedzieli w barach, ludzie i piwa pili. Także
Nie zwalniają tu tempa. Angielski styl. Wyszliśmy na kolację, ale stwierdziliśmy, że jesteśmy po treningu tak zmęczeni, że do domu wypić tylko białko wojownika i do spania. O 7 muszę wstać biegać. Wtedy mieliśmy dobre chęci, ale bateria nie miała tych samych chęci, co my. Szkoda, że nie sprawdziłeś, zanim wyszliśmy. No właśnie, no właśnie. No cóż, normalna akcja. W kolejnym odcinku zobaczycie więcej, naładuję całą przed wyjściem wieczornym i zobaczycie, jak to cudownie wszystko wygląda w nocy. A robi wrażenie, naprawdę robi bardzo duże wrażenie. Wszyscy na imprezki się zbierają, a my do domu. Ale jeśli ktoś lubi poimprezować i lubi mocno poimprezować, no to Benidorm myślę, że jest dobrym miejscem na to. Ale i tak najlepsze miejsce do imprezowania zobaczycie w niedzielę w odcinku. W niedzielę albo w poniedziałek, nie wiem, zobaczymy, jak się uda nagrać i co się uda wysłać. Pojedziemy na Ibizę, no to na Ibizie nie ma opcji. No. Jak ktoś był na Ibizie, wie jak jest. Ja teraz jadę 3. raz. Dawid to co roku w ogóle jest. Czasem nawet parę razy w jedne wakacje. No, jadę 3. raz i tym razem 0 imprez. Znaczy idziemy na imprezę, ale niestety nie będę mógł pić ani nic. Jadę sobie na spokojnie. Ale co tam. Tak też się można pobawić. I poza tym jak się ciężko trenuje cały tydzień, to czasem dobrze właśnie takie coś, żeby odprężyć głowę. Bo jednak nie można się cały czas tylko skupiać na jednym. Dobra, koniec pierwszego odcinku z Benidormu. Tak jak mówiłem, w kolejnym odcinku pokażemy tą inną stronę, plus dodatkowo jakąś miejscówkę tutaj obok. Polatam trochę więcej w nocy dronem, także też zobaczycie, jak to pięknie wygląda. Także zapraszam serdecznie. Kolejny odcinek w weekend, a w międzyczasie ogłoszenie mojej walki. No i już niedługo. Już w ten sam dzień, co oglądacie ten odcinek, prawdopodobnie to zobaczycie. Także zapraszam serdecznie, a jeśli nie macie mnie na Instagramie, nie obserwujecie mnie tam, to zobaczycie jutro na YouTube. Pozdrawiam, pamiętajcie, żeby zostawić subskrypcję. No, tyle. Na razie.